Każdy zna powiedzenie, że skrót BMW oznacza będziesz miał wydatki. Jako ktoś, kto miał w swoim życiu 7 samochodów tej marki oraz 2 motocykle, mogę coś na ten temat powiedzieć. 2 motocykle, z czego jeden nadal posiadam. Z tego filmu dowiesz się, ile mnie naprawdę kosztowało utrzymanie mojego BMW R1200R przez tak naprawdę 2 pełne sezony i trochę. Bo motocykl kupiłem pod koniec września 2023 roku, a dziś jest środek 2026. W tym czasie przejechałem pierwszą dychę, a zatem będzie to analiza kosztów po przejechaniu 10 000 kilometrów. Czyli 2 sezony i wszyscy powtarzają wszędzie, zawsze będziesz miał wydatki, czyli BMW. No i co powiem na początek? No nie przeczę, ale jakie tak naprawdę to są wydatki? Przyjrzyjmy się temu, ile kosztuje utrzymanie takiego motocykla, tym bardziej, że maszynę kieruję właśnie na nieco grubszy serwis. Jakie poniosłem koszty? Co się zmieniło w postrzeganiu mojego BMW? Jakie ma wady, zalety dziś, których nie widziałem wcześniej? Jakie miałem awarie? To w następnym filmiku, a dziś koszty. Motocykl kupiłem z przebiegiem 37 392 km. Teraz jest prawie 47. Brakuje kilkuset kilometrów, nieważne. O tym, w jakich okolicznościach stałem się jego posiadaczem, jest pierwszy filmik z serii odcinków na tym kanale, więc powtarzał się nie będę. Jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam. Ważne, że dziś jest lipiec 2026 roku, czyli średnio licząc w jeden sezon zrobiłem około 5000 km, co myślę, że jest taką średnią w Polsce. Średnio oczywiście bywa z tymi średnimi różnie, bo czy to dużo, czy mało, sami ocencie. Moja żona dla przykładu na Hondzie CBF 500 z 2007 roku średnio robi 9-10 tysięcy rocznie. Filmy o jej motocyklu i naszych wspólnych trasach też znajdziecie gdzieś na moim kanale. Ja przez pełne 2 sezony zrobiłem 5000 i jedną tak naprawdę miałem awarię wynikającą z wady motocykla używanego. Ale o tym zaraz. W tym czasie motocykl zaopatrzyłem w 2 oryginalne kufry boczne, na ten temat też jest filmik, a także kupiłem kufer centralny i o tym też jest filmik. Oraz kupiłem zestaw toreb BMW oryginalnych do wszystkich tych 3 kufrów, bo mam zacięcie turystyczne. Oprócz tego dołożyłem do motocykla gmole, no to chyba konieczne jest, wydaje mi się, w mojej ocenie dla każdego motocykla z silnikiem Boxer. Gmole do ochrony cylindrów, ale też podwyższyłem sobie kierownicę, żeby mieć bardziej wyprostowaną pozycję. Zmieniłem też oryginalną szybę OM BMW na wyższą firmy Kappa. I na ten temat też jest filmik, choć nie wykluczam, że dołożę jeszcze deflektor, tym bardziej, że deflektor kupiłem i czekam na kuriera. Poszczególne filmy oczywiście o tym wszystkim możecie znaleźć u mnie na kanale. Przy okazji dziękuję Wam wszystkim za subskrypcje, komentarze, udostępnianie moich filmów i kciuki w górę albo w dół. Dzięki temu widzę, że jest sens ślęczenia nad komputerem, nagrywaniem tego dziadostwa, łączeniem tych kadrów i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to tak naprawdę przecież robię z moim motocyklem dla Was. A wracając do tematu, przez niecałe 3 lata posiadania mojej BM-ki, no trochę się uzbierało tego, co do motocykla kupiłem. Tak się niestety albo stety dla Was złożyło, że jestem świrem. Świrem na tyle dużym, żeby notować wszystko sobie w komputerze w Excelu, bo to mi nieźle pomaga. Dzięki temu właśnie dokładnie mogę teraz powiedzieć, jak było, ile kosztowało. Być może względnie są to najdokładniejsze i najbardziej miarodajne, realne i prawdziwe koszty utrzymania takiego motocykla, jakie są dostępne w polskim internecie w tej chwili. Może tak, może nie, sami ocenicie. Powiedziałem względnie oczywiście, ponieważ moje zestawienie nie zawiera wszystkich pozycji. Gdzieś po drodze przecież kupiłem jakąś tam zaślepkę na kierownicę, na OLX-ie za parę dziesiąt złotych, tego nie zapisałem, już nie pamiętam. Dokupiłem też książkę na temat motocykla, nie wiem czy brać to pod uwagę. Po wymianie gumy przegubu na PLR-werze zapodziała mi się gdzieś czarna plastikowa osłonka i też ją będę musiał dokupić. No, takie drobiazgi. Oczywiście motocykl to także zupełnie inne koszty, bo przecież zaopatrzyłem się w ochraniacz pleców Motorrad, nowy kask kupiłem, interkom dla siebie i dla żony,
Kupiłem zatyczki do uszu, apteczkę, kluczyk, jakiś zestaw do opon czy rękawice, no i to się tak zbiera, ale tych kosztów nie biorę pod uwagę, bo nie należą one do kosztorysu utrzymania motocykla. Nie są przypisane do konkretnego modelu, a mnie interesuje utrzymanie konkretnie w ciągu 2 sezonów i to Wam chciałem pokazać BMW R1200R. Dlatego te koszty być może są oczywiście względne. Motocykl to BMW R1200R z 2007 roku, z maja 2007 roku, sprowadzony z Niemiec i to jest istotne ta data, bo to jest data graniczna, kiedy wcześniej były montowane motocykle, do motocykli tych były montowane ABS pierwszej generacji, a tutaj już jest drugiej generacji, ten bez wspomagania. Dla znawców tematu jest to bardzo, bardzo ważna informacja, bo też wpływa na koszty, ale może o tym kiedy indziej, jeśli będziecie zainteresowani, pytajcie, powiem co i jak w kosztach, w komentarzach, ewentualnie nagram filmik. Tak czy inaczej, przez 2 lata posiadania tego motocyklu nie wystąpiła w zasadzie żadna awaria poważna. Poza tym właśnie, że przestał działać czujnik ciśnienia w przednim kole. A teraz po tym jak wróciłem od mechanika, przestał również działać czujnik w tylnym kole. No niestety. Jest to system RDC, tak to nazywa BMW i jest to system monitorowania ciśnienia w oponach. Koszt nowego czujnika to jakieś 250 zł, podobno można kupić taniej na AliExpress, tak czy inaczej będzie trzeba zaprogramować. Niewykluczone, że powodem awarii tego pierwszego czujnika była wyczerpana bateria. Ta materia jest niewymienna, z tego co wiem. Możliwe, że to jest efekt prostowania na gorąco felgi w tym motocyklu. Ale jak było naprawdę i jak było z tylnym kołem, to nie wiem. No motocykl też ma swoje lata. Felga. Tak się złożyło, że motocykl kupiłem właśnie z delikatnie wygiętym rantem felgi, przedniej felgi. Możliwe, że poprzedni właściciel najechał na jakiś krawężnik albo dziurę jakąś w drodze. Tak czy inaczej wymagało to zakupu nowej felgi, która kosztuje 3878 zł 29 groszy. Plus 20 zł wysyłka. Zatem nie zdecydowałem się na to, żeby kupić za prawie 4000, czyli za 1/4 wartości motocykla nowej felgi. Wybrałem najprostsze rozwiązanie, czyli wyprostowanie felgi na gorąco, tym bardziej, że fachowiec od tego mieszka, ma swój warsztat jakieś 100 km od miejsca mojego zamieszkania, a potem zdecydowałem się na pomalowanie tego naprawionego elementu u kolejnego fachowca i zamontowanie do motocykla. Nie ma śladu, jest dobrze. Ten fachowiec wyprostował mi tą felgę za 330 zł. Malowanie miałem za darmo, bo pomalował to mój znajomy fachowiec od farb samochodowych. Nie było łatwo, od razu Wam mówię. Potem wyważenie, i jest, ale czujnik nie działa. Czujnik, jest ten problem z tym czujnikiem. Tutaj właśnie wychodzi elektronika, sprzętów pod znakiem BMW. Nie jest on jakoś szczególnie mi do życia potrzebny. Mógłbym żyć sobie spokojnie bez tych czujników, bez tego czujnika. A tak to mam, świeci mi trójkąt żółty i mnie to denerwuje tak naprawdę. Tak to już jest. W tej chwili motocykl idzie na serwis, bo wymaga synchronizacji przepustnic, sprawdzenia ewentualnej regulacji luzu zaworowego, wymiany opon, ponieważ obie były stare, zwłaszcza ta przednia. Zdecydowałem się też na wymianę obu gumowych elementów osłon na telerewerze, bo pierwszą kupiłem na AliExpress chińską za 8 dych jakieś tam chyba, a druga jest oryginalna BMW. Kupiona na Allegro. Jeśli chodzi o opony, to wybrałem wyprodukowane w zeszłym roku, czyli w 2025 nowe opony Michelin Pilot Road, bo takie miałem wcześniej, chociaż BMW zaleca w serwisówce inne, ale minęło już trochę lat i tamtych już właściwie nie produkują, a są nowocześniejsze opony. Po prostu, książka Heinesa jest książką sprzed paru lat, umówmy się, motocykl jest z 2007 roku, a mamy 2026, czyli prawie 20 lat minęło i technika też poszła do przodu. Chociaż jestem ciekawy, jakie macie doświadczenia, jestem ciekawy, jakie macie opinie w zakresie dobierania opon do swoich motocykli, a szczególnie motocykli tej marki, tego modelu.
Mechanik też wymieni płyn hamulcowy, bo chociaż producent zaleca wymianę co 2 lata, to z uwagi na wrażliwą na zaniedbanie w tym zakresie pompę ABS, ja postanowiłem i wymieniam płyn co roku. Jeśli chodzi o ten ABS, no to tutaj to jest, mówiłem, że to jest drugiej generacji, jest pewna różnica między tym pierwszym, ale to jest temat na inny filmik. No chodzi o to, żeby ten ABS działał i żeby nie musiał wywalić kilka tysięcy złotych za naprawę pompy. Oczywiście ja pewne elementy eksploatacyjne, czynności eksploatacyjne robię sobie sam, jak na przykład wymiany filtrów i opon i olejów, ale w inne nie chcę się babrać, bo zajmuje mi to dużo czasu i nie sprawia mi to przyjemności, więc wolę zapłacić za robociznę i mam temat z głowy, choć niektóre rzeczy faktycznie robię sam. Koszt motocykla no nie uwzględnia zimowania, bo mam własny garaż i za to nie muszę płacić. No i to już chyba wszystko. I teraz, że tak powiem, clue, meritum, podstaw i to, co chyba najbardziej jest istotne, na co czekacie. Podsumowując, wszystkie uwzględnione w mojej tabeli koszty, jakie podniosłem do tej pory, z tymi uwagami wcześniejszymi, od zakupu do dziś, to wyszło prawie 10 tysięcy, konkretnie 9688 zł. I po odliczeniu takich zakupów jak kufy, torby, gmole, rizery i to wszystko, bez czego tak naprawdę motocykl mógłby się obejść, a ja to sobie kupiłem dodatkowo, i uwzględniając tylko te koszty, które są konieczne do prawidłowej eksploatacji mojego BMW i ja je poniosłem, no to wyszła mi kwota 3434 zł. Reszta w części drugiej. Zapraszam.